Nie ma wiewiórki. I told you, motherfucker. O! Jesteśmy w drodze. Po przejściu niecałej mili, czy może około kilometra, okazało się, że nasze plecaki nadal są za ciężkie. To, co nam się wydawało absolutnie niezbędne, okazało się też absolutnie niemożliwe do transportu, więc pozbyliśmy się części rzeczy niezbędnych. Dodatkowe 3 kilo każdy. Tak. Płachty przeciwdeszczowe i każdy po kocu zgubił, i ja jeszcze kilka drobiazgów. No teraz waga plecaka mojego i Szymona też wydaje się taka, że można z nią iść jakiś dłuższy dystans. Jak będzie, zobaczymy. W tej chwili jesteśmy przy strumieniu, ostatnim strumieniu. Przed nami 20 km lasu, gór, zupełnie bez wody. Pustynia, na dobrą sprawę. Mamy tam schowane pod górę pojemnik z wodą, 4 litry, który może pozwoli nam rozbicie obozu gdzieś w połowie drogi, tak żebyśmy nie musieli całych tych 20 km robić naraz jednego dnia, bo możliwe, że nam w ogóle nie tylko siły nie starczy, ale też dnia nam na to nie starczy. Jest 9:20 teraz rano. Wyruszyliśmy o świcie, ale musieliśmy zawrócić, żeby zostawić część rzeczy. No i zobaczymy, jak będzie. No, w najgorszym przypadku zawrócimy i obóz rozbijemy po tej stronie rzeki, ale póki co podejmujemy wyzwanie stawione nam przez dzicz i staramy się w nią wbić na drugą stronę góry, żeby tam rozbić obóz. W tej chwili nasze sprzęty, nasze plecaki, myślę, że ważą około 27 kg. Myślisz? Ja myślę, że mój trochę mniej, ale... Ja czuję, że 25-27 kg. Ciężko powiedzieć, bo to jest wszystko na oko. Także zobaczymy, ale po małych modyfikacjach rzeczywiście używam i tampline, i improwizowanego pasa biodrowego, i szelek, także rzeczywiście jak czuję, że gdzieś mnie tam upija, to sobie mogę głową podciągnąć. Jeżeli czuję, że gdzieś mnie na przykład tutaj głowa już urywa mi głowę, to mogę sobie troszeczkę odpocząć, czy jak chcę sobie się rozejrzeć, to tampline mogę sobie poluzować i rzeczywiście plecak wtedy siada na biodra i to jakoś działa. No ale mówię, to przejście, bo to w tej chwili przeszliśmy milę pod obozu. To jest 1,5 kilometra. Przejście takiej odległości absolutnie o niczym nie świadczy. Także zobaczymy, co będzie po 5 milach. No i tam jeszcze trzeba przejść. Jeszcze kilka kilometrów jest cały czas pod górę. No, także no później będzie lżej, będzie z górki, ale będziemy bardziej zmęczeni. Także no, może się odezwiemy, jak przeżyjemy. Jest trochę przed południem. Jeszcze trochę czasu zostało do południa. Idziemy jakieś 2 godziny od tego momentu, gdzie zdecydowaliśmy się odciążyć plecaki, czyli jesteśmy jakieś 2,5 godziny drogi w górę od chatki, przy której spaliśmy. Póki co idzie spoko. Plecaki aż tak strasznie nie ciążą. I słońce, mimo że jest błękitne, zupełnie bezchmurne niebo, to jest na szczęście chłodny dzień i w cieniu jest chłodno, więc słońce tak bardzo nie pali i tak bardzo się nie pocimy, co jest ważne, bo nie ma żadnych strumyków na naszej drodze. Nie wiemy, czy rozbijemy dzisiaj obóz w połowie drogi, czy uda nam się przeskoczyć cały grzbiet górski do doliny. Zatrzymujemy się dosyć często, żeby popijać trochę wodę.
Potem mamy jeszcze trochę wyżej zostawioną wodę wczoraj przez Szymona, którą będziemy musieli ze sobą zabrać na dalszą część wędrówki. Co on jest taki zmęczony? Który? Się strasznie ze sobą. Ja w ogóle. Szymon zgubił korek do bambusa. Właśnie używa swoich bushcraftowych umiejętności do zaimprowizowania korka. XIX-wiecznego Victorinoxa. Tak, no tak. Drewniane układki. Sprawdzałem, iż były w 1880 którymś. Victorinoxy. Tak, z piłą, i z nożyczkami i z jakimiś korkociągami i innymi tego typu rzeczami. Nie udajemy. Buty, które zabrałem ze sobą, to są fińskie buty wojskowe. Praktycznie przez cały XX wiek były na służbie w fińskiej armii. Są to bardzo dobre buty na zimę, z pełnej skóry, obszerne. Mam rozmiar 45, to jest rozmiar butów 45 i przy tym rozmiarze można się owinąć grubymi onucami albo założyć 2 pary skarpet. Dzięki temu te buty bardzo dobrze się sprawują w warunkach zimowych, stopa oddycha, a jednocześnie jest ciepło. Natomiast w warunkach takich jak teraz, gdzie świeci słońce, jest 20 parę stopni Celsjusza na plusie, no jest w nich ciężko. Ja jeszcze dodatkowo je zaolejowałem 3-krotnie, żeby były wodoszczelne. No przez to są dużo mniej oddychające i stopy mi się pocą nieźle. Muszę też mieć 2 pary skarpet, żeby mi się stopy nie obtarły w nich, żeby nie było luzu za bardzo, więc wełniane skarpety jedne i drugie są mocno przepocone. Na postojach obaj zresztą wietrzymy sobie nogi i skarpety, żeby być w stanie zajść jak najdalej, zanim się jakoś obetrzemy strasznie. Więc teraz mamy kilkanaście minut postoju, podczas których można wywietrzyć nogi, buty i skarpety. Idziemy ze sprzętem nie tylko w starym stylu, ale też spora część naszego sprzętu po prostu jest stara. I to jest coś, co sprawia, że jest nam trudniej niż ludziom kiedyś, bo oni używali nowego sprzętu, który dla nich wtedy był nowy, a my używamy strasznie starego. Tu mój plecak ma zamocowanie przy pomocy nitów i takich podkładek i te nity strzeliły. One były wcześniej podwiązane trochę sznurkiem, ale strzeliły w ogóle. No i muszę teraz jakoś sobie radzić z takim towarem, jak mogę. Mam kawałek drucika metalowego, który przeplotę przez te otwory i zobaczymy, wtedy powinno działać. Szyjemy drutem. Będzie to oczywiście problematyczne, ponieważ drut może się wrzynać w tą skórę, w przeciwieństwie do nitów, ale coś muszę z tym zrobić. Nie mogę odwołać wycieczki i robić awantury u sprzedawcy, że mi się sprzedawca, nie no, ten co mi to sprzedał żyje, ale gwarancji raczej już nie ma. Jeśli zastanawiacie się, czy mi się ten drut będzie wrzynał w ramię, to powiem wam, że nie, bo podkładam sobie wkładki filcowe, bardzo podobne do tych, które ma Szymon. Czy on ma podobne do moich, to z mojego zestawu. Powiedziałem, że ludzie kiedyś mieli ten sprzęt i on był raczej nowy, ale z drugiej strony ten sprzęt kosztował bardzo dużo pieniędzy względnie, więc tak często sobie nie kupowali nowych plecaków, jak my dzisiaj to robimy.
Tak więc tego typu naprawy myślę, że były jak najbardziej prawdopodobne kiedyś. Ja to nie kupuję nowych plecaków, ja to robię sam. Tak, ty to robisz z bambusa. Ale to myślę, że większość z nas, jak im plecak strzeli, to kupują sobie nowy zamiast naprawiać. Sam tak robię. Chyba że mam takiego starego grata szwedzkiego, który musi mi tu starczyć na całą wyprawę. No i gitara. Piękne to nie jest, ale trzyma. Resztę drutu schowałem do mojej puszeczki babcinej, gdzie mam zestaw igieł, nitkę, szydło, ołówek, agrafki i brzeszczot do piły ramowej. Smrody się suszą i wietrzą. Pierdolę, za gorąco. Dobrze masz, że ci te gacie przez buty przechodzą. Tak, bo to są moje zewnętrzne gacie, które miałem mieć na moje wewnętrzne gacie, ale wewnętrznych nie zabrałem. A mam jeszcze bardzo wewnętrzne gacie i w tych będę szedł. A to waży z 1,5 kg te majty, więc trudno, do plecaka będą mi dociążały. Pocą mi się stopy, pachy i tutaj. Zostało jakieś 2 godziny do zmierzchu, więc nie mamy już czasu, musimy rozbijać obóz. Znaleźliśmy miejsce, które jest w miarę płaskie i jeszcze promienie zachodzącego słońca nas oświetlą. A wschodzącego w sumie też, bo miejsce jest wystawione na obie strony. Miejsce naszego obozu jest bardzo suche, jest mnóstwo suchej trawy, nie ma tu żadnych strumieni w okolicy. Zdecydowaliśmy się więc nie palić w ogóle ognia, żeby nie podpalić całego lasu, w którym zresztą wcześniej widać, że był bardzo duży pożar. Musimy przespać noc, w której temperatura pewnie spadnie kilka stopni poniżej zera. My mamy każdy z nas po jednym kocu, więc zdecydowaliśmy się spać razem na jednym posłaniu, to zawsze cieplej. No i na kilku gałęziach świerkowych, żeby się odizolować od zimnego podłoża i żeby się jakoś wyspać. Ten worek plastikowy, który widzicie na środku kadru, to jest awaryjny worek Szymona, który zawiera sprzęt nagrywający i apteczkę i tego typu rzeczy. Nie wpisuje on się w nasz scenariusz. Możemy nie nagrywać. Jest kolejny dzień i idziemy. Wracamy do szlaku, który jest trochę tam niżej. Jak było w nocy? Miejscami się spociłem, ale jakaś dziura zawsze się znalazła, gdzie mi wysysało ze mnie całą energię, a do tego Rufus jeszcze mówi: nie mam miejsca, nie mam gdzie spać, kurde, zsuwam się. Ja potem patrzę nad ranem, a tam jest kurwa pół metra wolnej przestrzeni, on się na mnie wpierdala i spycha mnie do dziury. No, ale żeśmy przespali całą noc bez ogniska, tak? No dało się jakoś przeżyć, no. Bez... Przeżyć to się zawsze da, ale nie powiem, żebym się jakoś wyspał. Zobaczymy, jak to będzie. Ja się w miarę wyspałem. Co prawda ciągle mi się gałęzie wrzynały w plecy i wydawało mi się, że Szymon mnie spycha z posłania, było na odwrót, ale ogólnie się chyba wyspałem. Leżeliśmy od zmierzchu do świtu, czyli 12 godzin prawie. Teraz jakieś 12 godzin marszu przed nami. Trzeba się zbierać.
dlatego mi się wydawało, że się nie wyspałem, bo leżałem tak długo i po prostu już nie było co robić. Jest to możliwe. Idziemy jakieś 20 minut od naszego obozu i żeśmy wyszli na miejsce widokowe. Tutaj te góry się ciągną bez końca. Tam gdzieś hen w dole jest jedna chatka malutka, w której byliśmy wcześniej, gdzie ktoś jeszcze mieszka przez najbliższe 2 tygodnie. Nie ma żadnych dróg. Do tej chatki można tylko dopłynąć łodzią albo helikopterem. Tam za tą górą, o tam, jest osada jakieś 30 km stąd, w której znajduje się jakieś 10-15 domostw. 30 km w linii prostej. 30 km w linii prostej, tak. W drugą stronę, znaczy w tę stronę tutaj, to nie ma nic. Znaczy ta następna osada Salmon to się, ja nie wiem ile ona jest. 100 km, 200 km. Nie pamiętam. Jest jeszcze Warren 40 km. A tak, Warren. Gdzieś tam jak jest ta zaośnieżona góra, o tam, to tam gdzieś jest Warren, w którym oficjalnie mieszka 16 osób. Ale mają urząd pocztowy. Chyba spadło do 12 ostatnio. Bo w tym Dixie, o którym wspomnieliśmy, to nie ma nic, nie ma sklepu, nie ma urzędu pocztowego. Najbliższe miasto, Elk City, które też składa się z jednego sklepu i 2 barów, to jest stąd jakieś 80 km. Ogólnie jesteśmy w totalnej dupie. Trochę nas martwi ten żleb i tego typu podobne otwarte przestrzenie, bo jak tu nasypie śniegu, no to tak lawinowo wygląda dla mnie. I trzeba będzie się zastanowić, co z tym zrobić. Jak będzie cieniutki śnieg, to jeszcze ok. Ważne tylko, żeby się nie poślizgnąć. Ale jak będzie nawalone śniegu, to będzie grubo. Ja to jeszcze myślę, że zanim będzie lawinowo śniegu, to wystarczy tak naprawdę dobre pół metra śniegu, żeby tędy cię prawie nie dało przejść. Bo tutaj gdzie jest szlak, jak idzie stok w ten sposób, szlak jest trochę tak, to śnieg to zrówna. Będzie po prostu zjeżdżalnia w dół. I nikt tędy nie będzie chodził, więc nikt tego szlaku nie przetrze. Będziemy musieli wtedy iść w improwizowanych rakietach śniegowych, które też nie są jakieś specjalnie stabilne, nawet te, które się kupuje w sklepie nowoczesne, nie to, żeby się dało jakoś wbijać je specjalnie kantem w śnieg, żeby się złapać, także no to tak jakbyśmy szli po tym generalnie, zamiast szlaku, tylko w śniegu całym. No czarno to widzę, lepiej stąd się zawijać, zanim się coś takiego stanie. To prawda, będą najczęściej o tej porze roku są epizody śniegu, że nasypie śniegu, on leży przez kilka dni, potem topnieje i tak falami, aż w końcu rzeczywiście gdzieś w połowie listopada zasypie wszystko śniegiem na amen. No my mamy się zwinąć stąd w połowie listopada, więc chcemy trochę wcześniej, no i zawsze jest ryzyko, że przyjdzie jakiś front i zawali wszystko śniegiem wyjątkowo wcześniej i tego się boimy, tego frontu, który najprawdopodobniej go nie będzie, ale jakby się zdarzył, no to byśmy mieli bardzo duży problem. Dobra, to chodźmy, żebyśmy doszli. To idziemy, żebyśmy doszli. Mieliśmy to zrobić w 1 dzień, a robimy w 2 na jednej porcji wody, więc jak będziemy tak o was dbać i nagrywać co chwila, to nie dojdziemy i dzisiaj. To nie dojdziemy, to spadamy. Na szlaku nie ma wody, ale jest trochę szadzi, to nawet nie jest śnieg, tylko szadzi. Nocna, w której trochę można zwilżyć usta. Szymon też je. Tu jesteśmy, tak? Tak, zaraz z tymi switchbackami, czyli potem no, trzeba zerknąć na tą drugą mapę, jak to wchodzi tam. Tutaj już dużo, bo to było pod górę, tu już łagodniej. Potem druga mapa. Tutaj cały czas granią pod górę, ale tu już schodzi. Tu jest szczyt jakiś.
Łagodny obchodzi to i to już będzie w dół. Dotąd, do tej 19 jest pod górę. Mila jeszcze została pod górę. Tu jest pół mili z tej strony, a z tej strony jest Też pół mili. no trochę więcej, 3/4, bo to idzie nie tym. No to mamy jakieś 2 km pod górę jeszcze. I do rzeki jest ile? Następna A potem do rzeki jest, to jest pół mili, to jest mila, no jakieś maks 2 mile potem są, czyli 3 km do rzeki. To jest już to? Wet Meadows? Tak. Czy Wet Meadow? Nie, to nie jest Wet Meadow, ale tak, to jest Wet Meadows, a tu jest już rzeka. Czyli my tu się zatrzymujemy. No tu w tej okolicy obóz rozbijemy, czyli mamy jakieś 5-6 km do celu. Bo tu się wyprostowuje szlak i on już tak Nie serpentynuje. nie serpentynuje, więc jest mniejsza odległość, w sensie do przejścia. Tam na początku jak były te serpentyny, to po prostu żeśmy nabijali strasznie dużo kilometrów, wcale się nie przesuwając daleko do przodu. Tak, tam w kwadracie o boku 1 mili to nabiliśmy 3 mile. No. A Teraz już jest, to dobrze, to już jest prosto do domu mniej więcej. 5-6 km do celu i 2 km pod górę jeszcze tylko. Czyli jakaś godzina pod górę z hakiem, półtorej może, jest 10:20. Korzystamy jeszcze z zegarków, bo nie potrafimy zrezygnować do końca w tym marszu, który jest bardzo kluczowy. no, zegarki były wtedy, tylko akurat nie tak. Były, no w tej moglibyśmy chwili, mieć nakręcany. w tej tak? chwili łatwiej jest dostać zegarek na baterię niż zegarek nakręcany. Bardzo trudno jest dostać tani zegarek nakręcany. Różnicy to wielkiej nie robi, bo budzików sobie nie nastawiamy, ani GPS-ów nie mamy w zegarkach. Znaczy ja nie mam, nie wiem jak Nie, mam tylko wskazówki w No. zegarku. Nasza pierwsza zdobycz. Tam słyszymy następną, która się prosi. Była na jakieś 10 metrów? 10 metrów od nas. Gdzie mniej? Tu są ze 4 metry. Nie. Ona tu była na tym drzewie. drzewie tam wysoko. No w każdym razie Kilka metrów. kilka metrów i strzał z kamienia. Znaczy rzut. Nie strzelaliśmy ze strzelby. Nie, rzut kamieniem. Pierwszy rzut bardzo blisko i myślę sobie, jak mogę tak prawie trafić, to może mogę trafić. No i poprawiłem, skoro była taka niebojąca. Mówię, poprawię jeszcze raz. No i to załatwiło sprawę. Została prosto w oko. Sporym kamieniem. Spadła tutaj. No i tu mamy, podobno coś się z tego da zjeść. Ja jeszcze nie jadłem wiewiórki, także nie wiem. Patrzę na to z lekkim obrzydzeniem, ale Rafał mówi, że jadł, to mu upolowałem. Przeszliśmy na drugą stronę grzbietu górskiego. Tu już jest bardzo lesista kraina, do której zmierzamy. No i słychać w pobliżu strumień. Czyli udało się nam przejść przez ten cały długi pas górski, zupełnie bez wody. Tu już jest woda i teraz zostaje nam tylko znaleźć dogodne miejsce do założenia obozu i to obozu takiego długotrwałego. Co tam znalazłeś? Ślady pumy, całkiem spore. Schodzą w dół i w górę. Kupa jeleni. Znaczy, że ruch jest spory. Są jelenie, znaczy dlatego są pumy, bo pumy zawsze podążają za jeleniami, nawet do miast. Nawet w takim cmentarzysku drzew, co? Tym bardziej. Więcej światła, więcej świeżej młodej trawki. Pumy to bym nie jadł, ale na jelenia jest tutaj spora szansa. Będziemy mieli doskonałe miejsce do obozowania, bo spalenizna kończy się akurat przy strumieniu. Dalej jest łąka i po drugiej stronie są żywe drzewa, więc będziemy mieli tutaj fantastyczne miejsce do polowania, gdzie jelenie przychodzą masowo żywić się tą świeżą trawą. A po drugiej stronie będą kuraki, będą wiewiórki, jeżeli ktoś lubi takie coś. No i będzie po prostu tutaj mnóstwo drzewa na opał, łatwego do ścięcia, często już leżącego na ziemi. A z drugiej strony, tak jak widzimy, mamy słońce operujące cały czas na ten stok, więc tutaj nie ma śniegu. Przed chwilą szliśmy po śniegu, tutaj w ogóle nie ma śladu śniegu. To znaczy, że tu jest zwykle o wiele, wiele cieplej. Do tego tam jest łąka, bardzo ładnie wygląda. W dole powinien płynąć strumień.
No wszystko wygląda idealnie, nie dziwię się, że ktoś tutaj zbudował chatkę. Kiedyś, teraz już nie ma chat. No chatka się chyba zawaliła, albo spaliła z tego co wiem. Dotarliśmy w okolice, w której chcemy rozbić nasz obóz. I tu, jak widać, jest już obozowisko. Jest to obozowisko dla karawan mułów, które podróżują tym szlakiem czasami. Jest trochę śmieci, jakaś stara łopata, stare wiadro, miejsce ogniskowe. Tutaj dzisiaj będziemy obozowali i rozejrzymy się za bardziej ustronnym miejscem, gdzie będziemy chcieli nasz już szałas postawić. Szymon na wszelki wypadek postanowił nabić flintę na jelenia. Gdyby dzisiaj wieczorem o zmierzchu zajrzał do nas jakiś jelonek, no to mielibyśmy od razu jedzenie załatwione na następny długi czas. Chłop żywemu nie przepuści. No właśnie widzę. O panie, muł i ochyda. Muł i ochyda. Trochę żółtawa ta woda, zamulona. Taki urok. A płyną w niej drobinki jakby złota. To była kiedyś gorączka złota w tych okolicach. Pewnie jest to piryt złotogłupców. Ale ciekawe. O! Od razu morale się poprawiają, jak zrzuci się ten tobuł koszmarnie ciężki, wrzynający się w plecy. Rozejrzy po okolicy, nabierze wody do wiadra. Rozpali pierwszy ogień i trochę poleniuchuje. No wiecie, jaki rodzaj ognisk palimy, to palimy ogniska chaotyczne. Nie robota. Teraz już powinno być lepiej. Jakimiś sznurkami nylonowymi powiązane na słowo honoru. To nie nasze sznurki, to nie my. Jakiś but robił, to nie mam pojęcia. Herbata gotowa. Więc skoro jesteśmy już w obozie, który być może będzie naszym obozem głównym, aczkolwiek nie za bardzo mi się to podoba, bo jak nazwa wskazuje, wet meadow, jest po prostu dość mokro dookoła. Na razie jest to wszystko zamarznięte, ale jak to rozmarznie, no nie wygląda to przyjemnie, chodzi się po błocie. Ale no, poza tym jest śmietnik. Tak jak widzicie, trzeba rozgarniać jakieś końskie klocki. W każdym razie mieliśmy więcej czasu, więc postanowiłem, że tym razem to się już muszę wyspać. Zrobiłem sobie łóżko, tak jak przykazał Mórz Kochański, z takich samych najdrobniejszych kawałeczków świerkowych, sosnowych. Ciężko mi jest powiedzieć, co to jest za drzewo, prawdopodobnie jakiś świerk. I pomyślałem sobie, że tym razem to nie ma mowy, żebym zmarzł w nocy i żebym się nie wyspał. Także wziąłem moją pałatkę, moje poncho, bo to mi zostało. Zrobiłem sobie taki backstop, żeby to odbijało ciepło ognia, żeby mi nie podwiewało, bo co bym na siebie nie założył, może mi być ciepło do tego stopnia, że aż się pocę. No ale jak zacznie wiać wiatr, to przechodzi przez to jak przez sito i no, budzę się w dreszczach. Także postanowiłem sobie zrobić takie coś. Tutaj mamy przygotowaną nodię. Jeżeli się zrobi wystarczająco zimno,
to odpalimy. Utkane jest tutaj cała długość brodaczką, czyli takim porostem, który pali się doskonale jak jest suchy. Ma wiele innych zastosowań również, na przykład do podcierania tyłka, jak jest mokra. Jak nie jest mokra, to można sobie ją zmoczyć i działa lepiej niż papier toaletowy. Także mam nadzieję, że w nocy, jak zrobi się zimno, odpalę to i że to wszystko pójdzie. Tu na górze mamy taki średnio suchy kawałek drewna, przepraszam, średnio mokry, średnio świeży kawałek drewna. Na dole jest zupełnie suchy kawałek drewna, żeby to się paliło w miarę równo i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo dymić. Wyłaź! Tak to skwierczy non stop. A jak dogara, to cicho siedzi. Wiórkami tak jest, że jak człowiek nie chce, to hałasują i krzyczą na niego, a jak już zgłodnieje mocno i chciałby jedną w garnku, to wszystkie się chowają. Czasem jednak słychać ich skrzekot. Wtedy warto pójść w to miejsce, w którym się to słyszało, usiąść sobie na pieńku i poczekać. Chyba jakaś siedzi na tym drzewie. Coś tam skrobie i przed chwilą coś skwierczało. Dziczy wszystkie chwyty dozwolone. Powiedziałem Szymonowi, żeby sprawdził, czy sójki nie ukradły wiewiórki, którą wcześniej udało nam się upolować, wypatroszyć i skruszała na mrozie, tak że była już gotowa do konsumpcji prawie. No, poszedł zobaczyć, czy nie ukradły i ukradły. Nie ma wiewiórki, ukradli. Jest tylko ta, co ja ją ustrzeliłem, a to strasznie mało. Powinniśmy mieć 4 na 2, a nie 1 na 2. Co, miałeś gotować? Miałem gotować, ale nie ma nawet na czym ognia napalić, więc muszę przyjść i drzewa trochę narąbać. Zrobimy jakiś mały... To na przykład spróbujemy. Jak tu będzie. W którą stronę będzie leciało? Tam zrobimy. Wezmę go tak troszeczkę wyżej, bo nie chcę mi się schylać, tak samo jak to zrobiłem. Tak to musiał to podcięcie robić z takim zamachem, a nie chcę mi się tak bawić, to po prostu zetnę stąd.
wiewiórkę. Mam zjeść szczura. Nie no, nie szczura. Wiewiórkę, no. Takiego puszystego szczura. Jednego sam upolowałem, drugiego Rafał polował. Jednego obgryzły sójki. No trochę tak. To jak chcesz najlepszy kawałek, to tu spróbuj, łódko sobie oderwij. Zimno już jest, można podgrzeć, jak się nie przeszkadza. Nie śmierdzi tak źle, ale... Co to jest kuskus? Nie, to chili. Aha. Trochę gumiasta, ale... Derwiesz mi drugie łódko. Powiedzmy, że dupy nie urywa, ale... Jakieś takie paskudne nie jest. Coś tam z kurczaka ma, tak jak każdy mówi, że wszystko co nie wie jak smakuje, to smakuje jak kurczak. Coś tam ma z kurczaka, nie powiem. Jakby się godzinę dłużej gotowała, to by nie była już gumiasta. 3 godziny trzeba gotować. Bo to wszystko zimne. Myślę, że to jest największy problem. To długo cię nie było. No, trzeba było wypatroszyć następny. Nie jest to coś, co ja codziennie w restauracji, ale no, da się zjeść. No. Dobrze, dużo chili żeśmy dowalili, to nie będzie tak z tego. Ja nie czuję chili, czuję wiewiórę. To w ogóle zrobiłem przykrywkę, bo to nie zjemy tego wszystkiego, tego rosołu. Jutro to się zaleje, czy ugotuje się w tym ryż, czy coś takiego. No nie wiem. Możemy go wypić. No ale to nie dzisiaj. Ja już dzisiaj nie dam rady, bym się zżygał, bym tyle tłuszczów zjadł. W każdym razie powiesimy to gdzieś, żeby się nic... Zresztą to jak będzie wisiało, to i tak się tu nic nie dobierze. No, przykrywka, dobry pomysł. Przykrywkę tylko dziabniemy. I spróbujemy naszego, mojego przynajmniej, pierwszego kuraka. To się chyba nazywa borowiak kanadyjski. Jeśli dobrze pamiętam. Kurlak leśny. To bo nie tylko szczury drzewne jemy, ale też jemy kuraki leśne. No, tą wiewiórkę tak strzeliłem, bo mówię, bo była. To, żeby widzieć więcej jedzenia. Tak wygląda jak taki mały kurczak. Bardzo ładne stworzonko. Szkoda aż zabić, chyba że musisz coś zjeść. Że głodny jest. Wiewiórka też ładna. Też, to prawda. Ja to sobie, wiesz co zrobię? Ukroję sobie kawałek mięska z niej. I sobie wrzucę tutaj i powiem od razu. Bo kuskus na rosole to smakuje dobrze. Spróbuj nie wywalić. Czy też gumowaty wyszedł? Tak mi się wydaje, bo się kroi, kurde. Może one wszystkie takie gumowate, albo my tak umiemy gotować. Drzewa też są tu gumowate. Drzewa tak, to prawda. Zapach też się specjalnie nie różni, ja nie wiem. Takie figofage, że kurczak, że ten... O, człowieku, kurewsko gumiasty. Coś nie wyszedł, jak wiewiórka smakuje. To jest kurak? To nie jest wiewiórka? No dobra, zjemy człowieka, ale... Oczywiście. Chyba go podgotujemy jeszcze trochę jutro na śniadanie. Niech tak trochę dojdzie z godzinkę. Dobra. No ale przynajmniej jest jest kuskus na rosole. Tak, ja myślę, że on potrzebuje więcej. Co tam, ość? Tam. Kuskus upolowałem w Walmarcie. Wszystko sami żeśmy zbierali. Sadziliśmy i zbieraliśmy. Powiem coś o tym, dlaczego zrobiliśmy takie paskudztwa, budowaliśmy, postanowiliśmy wznieść taki monument swoich możliwości, żeby wszyscy wiedzieli, na co nas stać i żebyśmy sami mogli kiedyś do tego wrócić, spojrzeć na to i zapłakać. Ale trzyma się, troszeczkę żeśmy popychali i tak się buja, ale się trzyma. Tak, to też prawda, zobaczymy co będzie rano. Ale najważniejsze, to nie ma być wodoszczelne. Znaczy, no może w pewnym sensie to i tak będzie, bo to jednak jest tam trochę tej olejowej szmaty, więc to jest wodoszczelne do jakiegoś stopnia. Ale chodzi o zatrzymanie wiatru, bo na tym polu
poległem sromotnie kilka razy już i którąś noc z kolei ciężko za to zapłaciłem, nie wysypiając się kompletnie. Dlatego postanowiliśmy, że zrobimy coś takiego w ramach treningu. Myślę, że jest to dobry trening. Nie zmarnowaliśmy zbyt dużo energii ani czasu na to, a jest to też taki sprawdzian przed głównym obozem, który co prawda miał być tutaj, ale będzie gdzie indziej. Także tak to wygląda. Tak się robi szałasy w jedno popołudnie. Ze śmieci znalezionych na śmietnisku obozowym. Oczywiście ubrania to tutaj nie będą na zawsze. Tak? Tak jest. Znaczy ten przyśnięty ryż się udało wyskrobać. Tu mamy rosół z wiewiórek, z chili, oliwą i solą, tak? Tak. Wiewiórki już drugi dzień się gotują, więc powinny być trochę rozgotowane. A tu co mamy w czajniku? A mieszankę różnych ryżów i kinwy, czyli komosy ryżowej. Gotujemy ten ryż na rosole. Jak będzie za dużo rosołu, to się nic nie stanie. A wiewióry, widać? Postawimy przy ogniu, żeby w cieple były. Gdzieś pokrywka? To. Dobra. Trzeba tam coś podrzucić chyba. Jak zechcą, to się odezwą. Myślę, że teraz kminią, co to kurwa jest? Jakiś pajac. Weź mi podaj to sobie nałożę tego. Wiewiórka podejście drugie. Tak jest. Wczorajsza wiewiórka. W ogóle on był dlatego, że przed chwilą słyszeliśmy wilki znowu. Nie tak, że mu odjebało, bo jesteśmy za długo w dziczy. Nie no, chciałem z nimi pogadać, ale nie odpowiadają. Może jeszcze odpowiedzę. Bliżej. Śpiewały. Teraz to ci poniosło, poznały się. O, rozpada się. To nie będzie gumiasta. Fajnie. Kurczaczek normalnie. No to spada się faktycznie. Lepiej, nie? Ja tu ci powiem, że to wszystko smakuje podobnie bardzo. Jak dla mnie przynajmniej. No bo to podobne rzeczy je, wiesz? Znaczy, kuraki to jedzą te Igły. igły. To wczoraj całe pole igieł miał jeden. A one jedzą szyszki z tych samych drzew. To jest prawda. No, to chili zdecydowanie pomaga. Dobrze zrobiłem, że wziąłem sporo. Szczura je. Normalnie. Bez żenady. A dzisiaj byłem na polowaniu. Nie mogłem znaleźć ptaka. To mimo, że wiewiórka się prosiła od kilku minut, krzyczała na mnie z 2 metrów: strzel do mnie, strzel. Nie wiem, czy nie strzelam do wiewiórek. Za dużo z nimi roboty, za mało mięsa. Obiad z wilkami. A. No co tam, panie, w polityce?
Mija 10. dzień naszego obozowania pod gołym niebem. Nie w tym miejscu, w różnych miejscach. Na początku z jednej strony rzeki, potem z drugiej strony rzeki. Potem żeśmy weszli tu na górę, na wyżynę. Jesteśmy na wysokości prawie 2000 metrów nad poziomem morza. Obozujemy, jest piękna pogoda. W dzień prawie upał, w nocy mróz. Wilki wyją wokół obozu. Gwiazdy świecą w nocy. Dzisiaj będzie pełnia księżyca, więc w ogóle będzie jasna noc. No, ale zdecydowaliśmy się stąd wycofać w dół do kanionu, do rzeki, bo ta pogoda nie będzie trwać wiecznie i w końcu przyjdzie załamanie i zasypie tu wszystko śniegiem. Zresztą są połacie śniegu, które tu napadał jakieś 2-3 tygodnie temu. Już tu zasypało śniegiem, potem to stopniało. Szlak tutaj nie jest bardzo stromy, ale w niektórych miejscach jest po stromych zboczach, idzie za kosami i jak zasypie bardzo śniegiem, to może być bardzo niebezpiecznie stąd wracać, więc gdybyśmy tu zostali dłużej, to ryzykowalibyśmy to, że nas albo zasypie śniegiem na amen i będziemy musieli wzywać helikopter, co byłoby bardzo nieodpowiedzialne z naszej strony. No, albo zasypie trochę, a wtedy powrót będzie niebezpieczny, bo będzie można się pośliznąć i zjechać bardzo daleko w dół do kanionu, co także byłoby nieodpowiedzialne z naszej strony. W związku z tym zejdziemy w dół i postawimy szałas trochę lepszy niż ten, co mamy tutaj i miejmy nadzieję, tam już doczekamy do końca naszej wyprawy. Połowimy trochę ryb może, bo tutaj to ryb też nie ma. Połowimy ryb, zapolujemy na jelenia. Tu na początku nastawialiśmy się na polowanie na jelenia, ale kiedy zdecydowaliśmy się, że po kilku dniach stąd wracamy, no to nie chcieliśmy tu strzelać jelenia, bo jego mięso by się zmarnowało, jego życie by się zmarnowało, więc nie chcemy tego robić. Zapolujemy na dole, tam gdzie będziemy w stanie wykorzystać mięso i skórę z jelenia. No i jutro, skoro świt, zawijamy się, żeby zrobić to, co zrobiliśmy w 2 dni w tą stronę, w 1 dzień z powrotem. Tak jest. Powinno wyjść, bo będzie z górki. Zeszło nam głównie dlatego tak długo, że cały czas było pod górkę. Praktycznie cały czas. 20 km pod górę. Tak, no. I przewyższenie jakieś 1200 metrów. No, co może się nie wydawać tak dużo, ale te plecaki są dosyć ciężkie, to raz, a 2, że wody nie ma po drodze, a 3, no nie wiem, mój plecak to jest, jego główną zaletą jest to, że jeszcze się trzyma. Także do noszenia ciężkich, dużych ciężarów to oddelegowałbym go może do jakichś łagrów, żeby karać ludzi w ten sposób. Także myślę, że no, może z górki będzie o tyle łatwiej, że nie trzeba będzie się po prostu pocić, dźwigając cały ten ciężar pod górę. No i może pora na jakieś takie wrażenia, podsumowanie, jak to się zmieniło przez te 10 dni, jak myślałeś, że będzie i teraz jak jest po 10 dniach, w sensie czy jest zimno w nocy, czy w tych ciuchach wełnianych da się wytrzymać, czy no, wszystkie inne rzeczy. Znaczy, ja wiedziałem, że będzie przejebane i jest przejebane. No. Nic się nie zmieniło. No. Zaskoczenia wielkiego nie ma. To znaczy, może nawet pozytywne zaskoczenie w tym sensie, że jestem w stanie się wyspać od czasu do czasu. Jeżeli wszystko sobie dobrze przygotuję, to jest ok. No, w tej chwili śpię jeszcze w odchudzonym zestawie z jednym tylko kocem. A temperatura tutaj spada akurat niżej niż tam na dole, gdzie miałem 2 koce. Także... No, mówię, jest gorzej czy lepiej niż myślałeś, że będzie? Powiedziałbym tak, gdybym miał skalę jakąś, to powiedziałbym tak samo do lepiej. Tak jak myślałem, albo trochę lepiej. Bo, znaczy, no nie wiem, no tak, generalnie to tak. Wiedziałem, że nie umrę, ale spodziewałem się, że będzie po prostu zimno w minusowej temperaturze pod samym kocem. Spodziewałem się, że będę sobie palił ogień codziennie, no i tak się dzieje. No ale ogień wiele nie daje, jak się nie ma zadaszenia, bo wszystko się ciepło bardzo szybko rozprasza, więc teraz jak zrobiliśmy sobie takie zadaszenia, to ciepło, część jego jest trochę odbijana przez te tarpy. No i generalnie to jest taka trochę delikatna bańka się tworzy, a bez tego tej bańki nie ma i to ognisko niewiele daje. No plecak wiemy już, że do łagrów byś skierował, a buty jak ci się sprawują?
Na razie to nie tak samo, nie było prawdziwego testu. To jest to samo co testowanie tych butów w Kalifornii, gdzie nie ma deszczu. Tak, więc nie mogę nic powiedzieć, ale nie, ja się spodziewam tego, że będę musiał chodzić z mokrymi nogami, bo no bo nie ma mowy, żeby to nie są buty wodoodporne, nawet w najmniejszym stopniu. Jedyne co, to ja się po prostu pocieszam i to był mój plan od samego początku, że ludzie, którzy często przechodzą przez Alaskę czy jakimiś tego typu szlakami, gdzie jest rzeczywiście mokro cały czas, mówią, że nawet buty z Gore-Texem nic nie dają, więc oni na dzień dobry już idą w trampkach, w jakichś lekkich rzeczach i po prostu chodzą całymi dniami z mokrymi stopami, tylko na noc sobie je suszą. Także... Robiłem tak, ale to straszne jest. No jest, ja na przykład jeżeli mogę tego uniknąć, to staram się uniknąć, ale nie zawsze można, a poza tym takie buty też mają wiele zalet i na przykład w tym momencie Są lekkie. moje buty w tym momencie wykazują więcej zalet niż twoje, mi się wydaje, No tak. w tej chwili, w tej sytuacji. Znaczy moje tylko są lepsze przy przełażeniu przez strumienie, bo mogę po Tak. prostu przejść jak w kaloszach i naprawdę nic się nie dostaje do środka. A tak poza tym, no to tak, są ciężkie i mi się stopy pocą, więc teraz są... Są śliskie też. No i są śliskie, tak, nie mają trakcji za bardzo. Natomiast kiedy zacznie padać śnieg albo deszcz, czy będzie deszcz ze śniegiem, błoto, no to wtedy będą one znowu trochę jak kalosze, więc wtedy będą lepsze. Tak, no na razie jeszcze nie jest tak źle, dlatego ja mówię... Żałuję, że nie mam drugiej pary w plecaku takich jak twoje, to wtedy bym sobie mógł zmieniać. No ja jeszcze też myślę, bo mam sandały i wiem, że jestem w stanie w tych sandałach sporo pocinać. Jeżeli będzie deszcz, to znaczy, że raczej nie będzie mrozu albo będzie na granicy. Więc w takiej temperaturze jestem w stanie przez jakiś czas pochodzić w sandałach i po prostu oszczędzać tamte, ewentualnie wysuszyć i zamieniać. No. I tak będę kombinował. No i tutaj też już to sobie praktykowałem, ale temperatury są o wiele wyższe, no i nie jest cały czas mokro. Tam wchodzę czasami do wody, ale wychodzę szybko i to szybko W dzień wysycha. świeci słońce, jest pięknie. Tak, można się wygrzać, wręcz spiec na słońcu. No to tyle, zobaczymy co powiemy w dniu 20. Za 10 dni. Jeżeli coś w ogóle powiemy. Tak. Że będziemy tylko burczeć pod nosem. No.